Wiadomość od twojego skryby. Przez wieki Egipt stanowił dom jednej z bardziej zaawansowanych i rozwiniętych cywilizacji świata. I choć starożytne ogrody kojarzą się nam raczej z Babilonem czy biblijnym Edenem, nie znaczy to, że także starożytni Egipcjanie nie mieli umiejętności do tworzenia wyrafinowanych oaz natury, które stanowiły doskonałą reprezentację zrozumienia nauk przyrodniczych i planistycznych. Do naszych czasów zachował się nawet materiał wideo, który zdaje się to potwierdzać. A tam ogrody. No wiesz, figowce, bananowce, daktylowce, wierzby płaczące, brzoza. A tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata. I dziedziniec pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Coroczne wylewy Nilu przynoszące ze sobą żyzną glebę odgrywały doniosłą rolę nie tylko w dziedzinie rolnictwa, lecz także w całej egipskiej cywilizacji. Starożytni Egipcjanie doskonale zrozumieli potencjał płodności przynoszony przez Nil. Wielowiekowa tradycja rolnicza tkwiąca w ich kulturze doprowadziła do stworzenia skomplikowanego systemu nawadniania i irygacji, który umożliwiał precyzyjne kontrolowanie zalewania pól uprawnych oraz, co ważne w kontekście naszego tematu, także ogrodów. Ta niezwykła inżynieria oparta na skomplikowanych sieciach kanałów pozwalała Egipcjanom na wydajne wykorzystywanie darów Nilu i osiąganie obfitości plonów, co stanowiło fundament stabilności i dobrobytu starożytnego Egiptu. Sady oraz ogródki warzywne były lokalizowane w pewnej odległości od Nilu, aby zapobiec wymywaniu nasion oraz gniciu korzeni drzew i innych roślin. Oprócz tego warzywa uprawiano także w pobliżu kanałów doprowadzających wodę do pobliskich sadów. Tam, gdzie irygacja nie była rozwinięta lub też nie występowała wcale, ograniczano się do nawadniania roślin wodą przynoszoną w skórzanych lub glinianych wiadrach. Od początku IV tysiąclecia przed naszą erą w Egipcie zaczęto stosować żuraw, który znacząco ułatwił proces nawadniania oraz pozyskiwania wody w miejscach bardziej odległych od źródeł innych niż kanały czy rzeki. Wykopaliska prowadzone na terenie Amarny ujawniły, że bogatsi mieszkańcy tego miasta mieli na swoich działkach studnie, które pozwalały im na prowadzenie ogródków działkowych bez potrzeby oddalania się od domu. Rośliny były sadzone w kwadratowych grządkach z niewysokimi ściankami wykonanymi z utwardzonej gleby lub gliny. W ten sposób woda, czy to wylewana z wiader, czy doprowadzona do warzywnych poletek niewielkimi groblami, była zabezpieczana przed wsiąkaniem w glebę z dala od systemów korzeniowych. Ogródki warzywne były niesamowicie częste i popularne, zwłaszcza wśród najbiedniejszych, którzy niestety zazwyczaj nie mogli cieszyć się smakiem swoich plonów. Najsmaczniejsze płody rolne sprzedawali ze względu na relatywnie wysokie ceny warzyw, a także, co częste, ich cały wysiłek był nieraz niweczony przez podatki, które były nakładane na ich działalność, która w Egipcie liczona była od wyprodukowanych dóbr. Podatki rzecz jasna były oddawane w naturze, co w praktyce oznaczało nieraz grabież większości wyhodowanych warzyw czy owoców. Za panowania Horemheba podatki stały się dla ludności tak nieznośne, że faraon musiał zakazać poborcom rabowania poddanych, by zapobiec niepokojom w państwie. Jeśli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ pozostawienie subskrypcji. Kontakt człowieka z przyrodą był bliski i intymny, a wiele czasu i wysiłku inwestowano w uprawę nie tylko pól, ale także i ogródków oraz sadów. Nie możemy zapominać, że cywilizacja egipska, choć na swoje czasy zaawansowana zarówno technologicznie, jak i kulturowo, była przede wszystkim cywilizacją rolniczą. Praca czy to rolnika, czy ogrodnika wymagała olbrzymich wysiłków, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie satysfakcjonujący dochód. Z nauk Duaketiego datowanych na około 1800 rok przed naszą erą dowiadujemy się, jak wyglądała praca ogrodnika. Ogrodnik musi dźwigać jarzmo, wszystkie jego kości barkowe się starzeją, a na szyi ma wielki pęcherz, z którego sączy się ropa. Ranki spędza podlewając warzywa, a wieczory w błocie przy ziołach. Tak całe dnie spędza, aż go brzuch pobolewa. Tak się składa, że martwy dopiero odpocznie, bo starzeje się bardziej niż jakikolwiek inny człowiek. Ogrody nie tylko pełniły fundamentalną rolę w zapewnianiu żywności dla ludzi, dostarczając licznych niezbędnych produktów, ale stanowiły również oznakę luksusu oraz boskiego błogosławieństwa. Podobnie jak Egipcjanie wyobrażali sobie bogów zamieszkujących ogrody i gaje świątyń, tak również faraonowie jako boscy władcy na ziemi cieszyli się rozległymi ogrodami otaczającymi swoje pałace. Te wspaniałe ogrody pełniły rolę oaz spokoju i uroku, będąc jednocześnie wyrazem władzy i wyrafinowania. Niektóre z takich ogrodów powstały z rozkazu kontrowersyjnej postaci, jaką był faraon Amenhotep IV, znany jako Echnaton. To właśnie on w 6. roku swojego panowania podjął decyzję o założeniu zupełnie nowego miasta i przeniesieniu tam stolicy z Teb. Nowe miasto miało nazwę Achetaton, czyli dosłownie horyzont Atona.
Decyzja o budowie miasta była uzasadniona. Faraon chciał stworzyć miejsce kultu dla nowego boga, co w Tebach uniemożliwiała mu silna pozycja kapłanów Amona. Mimo wszystko plan Echnatona był cokolwiek kontrowersyjny. Achetaton znajdowało się co prawda w pobliżu Nilu, jednak na odsłoniętym fragmencie pustyni, co powodowało, że w najgorętsze dni roku temperatura mogła rosnąć nawet do 50 stopni, podczas gdy w zimowe noce spadać do bardzo niskich wartości, co zdecydowanie utrudniało pracę egipskim ogrodnikom. Same ogrody znajdowały się na południe od miasta, a także w prywatnych posiadłościach najzagorzalszych zwolenników faraona. Jednak większość roślin musiała być sprowadzana z odległych miejsc. Gleba w Achetatonie była sucha i uboga w minerały, więc przed lokowaniem ogrodów należało ją najpierw intensywnie nawozić. Najtrudniejsze było zapewne sprowadzenie do miasta większych drzew, zwłaszcza palm daktylowych. Te łatwo mogły zostać uśmiercone, jeśli tak zwane serce drzewa, które znajdowało się na szczycie, zostało choćby uszkodzone, a co gorsza odłamane. Miasto funkcjonowało zaledwie przez kilkanaście lat. W tym czasie nie zdążyły się prawidłowo rozwinąć lokalne winorośle, ponieważ jak wiemy większość wina musiała być sprowadzana z zewnątrz. Inne rośliny takie jak sykamory czy figi zapewne także nie dawały jeszcze pierwszych plonów. Żywot miasta, który znamy dzisiaj pod nazwą Amarna, skończył się zanim jego ogrody uzyskały pełną świetność, a jednocześnie wraz ze śmiercią swojego założyciela. Ogrody symbolizujące dostatek i piękno odnajdujemy także na malowidłach grobowych starożytnych Egipcjan. W wielu kulturach świata starożytnego, w tym i Egipcie, funkcjonowała wizja rajskiego ogrodu, który nie wymaga pracy, a który daje owoce i cieszy oko niezależnie od warunków pogodowych czy czynników losowych. Życie w takim ogrodzie miałoby być niesamowitym doświadczeniem w życiu pozagrobowym, jednak Egipcjanie woleli się zabezpieczyć, jeśli taka wizja miałaby okazać się nieprawdziwa. Małe figurki robotników nazywanych uszepti znajdowano w wielu grobowcach w całkiem znaczących ilościach. Często towarzyszyły im inskrypcje, które były poleceniem od ich panów. Według jednej z takich inskrypcji mieli oni uprawiać pola, zalewać brzegi pól i nawadniać je oraz przerzucać piasek zarówno na wschód, jak i na zachód. Te figurki miały towarzyszyć faraonom w życiu pozagrobowym i tam też kontynuować nieprosty przecież żywot rolnika i ogrodnika. Razem z pracownikami w grobowcach lądowały też często modele ogrodów, które najprawdopodobniej były odbiciem rzeczywistych miejsc, które należały do właściciela komnaty grobowej. Jeden z takich modeli ogrodu grobowego i portyku odkryto w komnacie z boku przejścia prowadzącego do wykutego w skale grobowca królewskiego Meketre z okresu XI dynastii. W centrum ogrodu znajduje się staw otoczony figami sykamorowymi. Na gałęziach tych drzew możemy zaobserwować niewielkie czerwone owoce. Staw jest wyłożony miedzią i zapewne był wypełniony wodą. Za ogrodem znajduje się weranda domu. 2 rzędy kolumn podtrzymują dach wykonany z przepołowionych pni palmowych. Tylne kolumny mają kapitele w postaci połączonych ze sobą łodyg papirusu, natomiast te przednie imitują pęczki lotosu. Choć opady deszczu w Egipcie były rzadkie, to i na taką ewentualność przygotowali się budowniczowie, ponieważ widoczne są także 3 wystające z dachu rynny. Z tyłu portyku znajduje się 2 drzwi i zakratowane okno. Zmarły miał być otoczony przedmiotami i znajdować się w miejscu, które znał za życia, ale kiedy już przybywał w zaświaty, witała go tam bogini nieba, która pojawiała się pod jedną z sykamor lub też sama przyjmowała postać drzewa. Nieprzypadkowo zresztą, ponieważ Egipcjanie figę sykamorową postrzegali jako drzewo życia. Jestem Nut. Przyszłam do ciebie przynosząc prezenty. Siedzisz pode mną i chłodzisz się pod moimi gałęziami. Pozwalam ci pić moje mleko i żyć i karmić się z moich 2 piersi, bo radość i zdrowie są w nich. Twoja matka zapewnia ci życie, ona umieszcza cię na swym łonie, które cię poczęło. Daje ci mój chleb, moje piwo, moje mleko, mój posiłek i moje figi. Ogrody rekreacyjne były więc odbiciem rzeczywistych ogrodów, które ich posiadacze znali za życia. Począwszy od okresu Nowego Państwa, ogrody rekreacyjne stały się charakterystycznym elementem luksusowych rezydencji. W tamtych czasach miały zazwyczaj prostokątny kształt, a ich układ był powtarzalny i starannie zaprojektowany. W sercu ogrodu często umieszczano malowniczy staw, którego powierzchnię zdobiły kwiaty lotosu oraz lilie wodne. Podobnie jak na pokazanym przed chwilą modelu, staw zazwyczaj otaczały kolejne rzędy drzew, przede wszystkim figi i winorośle, które zapewniały przyjemny cień w upalne dni. Brzegi zbiorników wodnych były delikatnie nachylone, a na jednym z ich boków znajdowały się schody, umożliwiające ogrodnikom pobieranie wody do nawadniania roślin. Często otaczały je mury lub kolumny, które pełniły podwójną rolę. Podpierały winorośle i tworzyły estetyczne obramowanie ogrodu. Te ściany i kolumny były nierzadko zdobione kolorowymi ornamentami, przedstawiającymi sceny z życia ludzi, zwierzęta lub roślinność.
Ogródki przydomowe czy też rekreacyjne uprawiane przez starożytnych Egipcjan wyglądałyby dla nas dzisiaj bardziej jak ogródki ziołowe lub też poletka porośnięte niemal dziką roślinnością, choć co ważne sadzoną w prostych, równoległych liniach. W egipskich ogrodach kwiatowych nie znajdziemy raczej róż czy krokusów. Obrzeża stawów często porastała cibora papirusowa, natomiast innymi roślinami ozdobnymi były mandragory czy pospolite rośliny polne, takie jak maki czy chabry. Nasza wiedza o uprawianych przez Egipcjan roślinach pochodzi przede wszystkim z grobowców, ponieważ kwiaty często umieszczano wraz ze zmarłymi w ich sarkofagach. W miejsce narządów wewnętrznych Ramzesa II umieszczono kwiaty rumianku, natomiast na jego twarzy spoczywały narcyzy. Inne rośliny, które często towarzyszyły im w życiu pozagrobowym, to złocienie oraz, co ciekawe, kwiaty roślin uprawnych, a więc grochu i wyki. Nieprzypadkowo zresztą, ponieważ oba te gatunki należą do grona roślin bobowatych, które Egipcjanie kojarzyli z pokarmem umarłych. Ogrody, które cechowała gleba bogata w kwarc, porastały rośliny typowe dla flory egipskiej, czyli np. asphodelus, goryczel jastrzębcowaty czy alkanna barwierska. Tekst ze szkoły skrybów odnotowuje, że niektórzy ludzie w geście szczerych uczuć tworzyli ogrody dla swoich ukochanych. Zbuduję ci nowy dom na ziemi twojego miasta, otoczony drzewami. Będę uprawiał dla ciebie 5 arur z grządkami ogórków na południe od twojej wioski, a samych ogórków i chleba świętojańskiego będzie tak dużo jak piasku. Ważnym aspektem ogrodnictwa była nie tylko uprawa ziół, które znajdowały zastosowanie w kuchni czy medycynie, ale także produkcja składników do wytwarzania perfum. Na samej produkcji nie będziemy się tutaj skupiać, jednak warto wspomnieć, że do tych celów stosowano różne części roślin, takich jak lilia biała, lawsonia bezbronna, znana ze swojego pomarańczowego barwnika, henny, a także tymianek, mirt, jaśmin, goździki czy pistacja terpentynowa. Zmielone części tych roślin rozpuszczano następnie na przykład w oleju gorczycowym, by woń kwiatów mogła towarzyszyć Egipcjanom nie tylko w ogrodzie, ale także na co dzień oraz po śmierci. Egipcjanie byli dumni ze swoich ogrodów i tworzyli je z uwagą i oddaniem. Ogrody te były zarówno wyjątkowymi dziełami sztuki, jak i miejscami, w których można było znaleźć spokój i harmonię. Ogrody egipskie były oazami w pustynnym krajobrazie, oferującymi schronienie i radość dla wszystkich, którzy mieli przywilej doświadczyć ich uroku i piękna. Należę do ciebie jak ta działka, którą obsadziłam kwiatami i słodko pachnącymi ziołami. Słodka jest woda w strumieniu twoją ręką zaczerpnięta, orzeźwiająca w północnym wietrze. Piękne to miejsce na spacery. Twoja dłoń w mojej dłoni, moje ciało rozkwita, moje serce się raduje na naszym wspólnym spacerze. Słuchanie twojego głosu niczym wino z granatów, słysząc go, żyję. Każde spojrzenie, którym mnie obdarzasz, podtrzymuje mnie bardziej niż jedzenie i picie. Ludzie przybywają do zamku. I to dzięki nim powstają kolejne materiały. Dziękuję zwłaszcza Danielowi.